Szukasz pomysłu na pyszne, proste i szybkie obiady, które możesz zabrać ze sobą na wynos? Jeśli tak, no to świetnie się składa, bo w dzisiejszym filmie mam dla Was 4 propozycje na moje ulubione obiady, które zabieram ze sobą do lunchboxa. A jeśli szukasz większej ilości przepisów, które możesz zabrać ze sobą na wynos, to koniecznie zajrzyj na mój kanał, ponieważ już kilka takich filmów się pojawiło, a w szczególności zajrzyj do playlisty Lunchboxy. I będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz coś po sobie, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Moją dzisiejszą pierwszą propozycją będzie makaron w sosie z pomidorów malinowych z burratą oraz bazylią. Zaczynam od pokrojenia cebuli oraz pomidorów malinowych, a także przeciśnięcia czosnku przez praskę. Ja na filmie robię 2 porcje tego makaronu. W międzyczasie gotuję makaron pełnoziarnisty. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie podsmażam cebulę. Jak się zeszkli, czyli po około 2-3 minutach, to dodaję czosnek i smażę jeszcze przez około minutę. Następnie dodaję pokrojone pomidory, przyprawy takie jak sól, pieprz, oregano oraz czosnek granulowany. Mieszam i duszę około 8 minut. Po tym czasie dodaję ugotowany makaron i całość ze sobą mieszam. Na sam koniec siekam świeżą bazylię i bardzo tutaj polecam właśnie bazylię świeżą, a nie suszoną, bo dodaje ona niesamowity aromat. Do pojemnika przykładam połowę zawartości patelni, dodaję połowę burraty i całość sypię posiekaną bazylią. Moja dzisiejsza pierwsza propozycja jest gotowa. Jest to danie, które zasmakuje nawet największym fanom mięsa. Tak jak mój mąż przykładowo uwielbia jeść obiady z mięsem, tak twierdzi, że taki makaron mógłby jeść codziennie. Także jest to fajna odskocznia, aby jednak troszeczkę to mięso ograniczać i bardzo zachęcam, abyście sobie spróbowali tego makaronu. Moją kolejną propozycją w dzisiejszym filmie będzie tofu po chińsku z sezamem oraz ryżem. A dla osób, które nie przepadają za tofu, polecam zamienić je przykładowo na pierś z kurczaka, wtedy to danie będzie równie smaczne. Zaczynam od ugotowania ryżu według instrukcji na opakowaniu. Następnie kroję cebulę oraz tofu w zalewie. Jeśli chodzi o tofu, to ja tutaj mam akurat tofu garam masala, z tego względu, że tylko takie było w sklepie, ale jednak przyznaję, że znacznie bardziej mi smakuje tofu sweet chili, Toskana albo teriyaki. Na patelni rozgrzewam oliwę z oliwek, a następnie podsmażam cebulę oraz tofu. Tutaj również robię 2 porcje tego dania. Po około 3 minutach dodaję mrożoną mieszankę warzyw chińskich, sos sojowy, pieprz do smaku, a także wodę i całość mieszam. Nie wiem jak to się stało, ale w tym filmie zapomniałam dodać przypraw takich jak papryka, oregano oraz czosnek, które zawsze dodaję do tego dania. Chyba po prostu miałam jakieś problemy z kamerą i coś mi umknęło, także daję tutaj znać. Całość duszę kilka minut, aż warzywa będą miękkie. 1 łyżeczkę mąki ziemniaczanej rozrabiam z odrobiną wody, a następnie wlewam na patelnię w celu zagęszczenia sosu. Danie jest gotowe, także układam je w pojemniku wraz z ugotowanym ryżem, a następnie całość sypię sezamem oraz posiekaną natką pietruszki. Jeśli lubicie chińskie smaki, to koniecznie sobie spróbujcie, a jeśli nie lubicie tofu, to zamieńcie je po prostu na pierś z kurczaka. Szukasz smacznej diety z bardzo prostymi przepisami, dzięki której zrzucisz kilogramy, a przy tym nie będziesz czuć się jak na przysłowiowej diecie? A może szukasz moich przepisów z idealnie policzonymi kaloriami pod Ciebie? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź moje gotowe diety oraz mój przepiśnik na stronie www.80na20.pl. Nazywam się Martyna Loch-Łuszczewska, jestem dietetykiem z wykształcenia oraz pasji. Wszystkie moje diety są zgodne z zasadą 80/20, dzięki czemu dostarczają niezbędne elementy, a przy tym są naprawdę smaczne i proste. Wszystko jest dostępne w wersji PDF oraz w wersji cyfrowej, w której możecie m.in. wymienić jakiś produkt na inny z tej samej grupy produktów, jeśli go nie lubicie, a system sam Wam przeliczy ilość innego składnika. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony. Moja kolejna propozycja to będzie zielona kasza z kurczakiem, a także parmezanem. Jeśli wydaje się Wam, że nie lubicie kaszy, to koniecznie spróbujcie takiego dania. Ono jest bardzo kremowe, bardzo smaczne, wyraźnie
wyraziste, więc myślę, że każdy niejadek kaszy będzie zadowolony. Pokrojony w kostkę filet z piersi kurczaka przyprawiam solą, pieprzem, papryką słodką, czosnkiem granulowanym, a także oregano i bazylią. Cebulę oraz cukinię kroję w kostkę, a czosnek przeciskam przez praskę. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie podsmażam cebulę oraz mięso. Jak się troszkę podsmażą, czyli mniej więcej po 2 minutach, dodaję czosnek i całość smażę jeszcze około minutę. Następnie dodaję nieugotowaną kaszę, szpinak, a także cukinię. Całość zalewam bulionem warzywnym, doprawiam pieprzem i mieszam. Duszę, aż kasza będzie miękka. W międzyczasie, jeśli jest konieczność, to dolewam jeszcze troszkę bulionu warzywnego, no i też całość co jakiś czas mieszam. Polecam przykryć przykrywką, wtedy danie zrobi się troszeczkę szybciej. Gdy wszystko jest gotowe, to dodaję 3/4 parmezanu i mieszam. Całe danie przekładam do pojemnika i wierzch sypię pozostałą 1/4 parmezanu. Kolejna propozycja, tym razem jednogarnkowa, jest gotowa. Moim zdaniem jest to bardzo smaczne danie i tak jak wcześniej wspomniałam, nawet jeśli wydaje się komuś, że po prostu nie lubi kaszy, bo nie lubi takiego suchego jedzenia, to niech sobie koniecznie spróbuje takiej opcji, bo moim zdaniem jest naprawdę bardzo smaczna. Moją ostatnią dzisiejszą propozycją będzie kurczak tikka masala z brokułem oraz papryką, a także ryżem. Jeśli chodzi o to danie, to ja dzisiaj użyję gotowego sosu tikka masala, z tego względu, że na tym kanale gotujemy zgodnie z zasadą 80/20, więc jak najbardziej raz na jakiś czas możemy sięgnąć po taki sos. Mięso przyprawiam solą, pieprzem, oregano, bazylią, a także papryką słodką. Jest to filet z piersi kurczaka pokrojony w kostkę. Cebulę oraz paprykę kroję, a brokuł rozdzielam na mniejsze różyczki. Tutaj również robię 2 porcje tego obiadu. W międzyczasie wstawiam ryż do gotowania. Na patelni rozgrzewam oliwę, a następnie podsmażam cebulę, paprykę oraz mięso. W tym przepisie użyję tego sosu. Jeśli chodzi o takie gotowe, kupne sosy, no to ten jest z tych, które mają lepszy skład. Gdy całość jest ładnie podsmażona, to dolewam sos oraz wodę, całość mieszam i duszę, aż mięso będzie gotowe, czyli mniej więcej 6 minut. Po tym czasie dodaję ugotowany brokuł, całość mieszam i danie jest gotowe. Przekładam je do pojemnika wraz z ugotowanym ryżem. Całość posypałam jeszcze posiekaną natką pietruszki, no bo zawsze powtarzam, że im więcej warzyw, tym lepiej. To danie jest jednym z ulubionych dań mojego męża, on bardzo lubi ten sos tikka masala, a tak jak wspominałam, ten kanał to jest kanał, gdzie gotujemy zgodnie z zasadą 80/20. Tutaj jest miejsce na dodawanie raz na jakiś czas właśnie takich produktów do swojej diety, aby sobie ją ułatwiać. A jeśli taki sos zestawimy z warzywami, tak jak tutaj przykładowo z cebulą, brokułem, papryką, to tego wszystko usmażymy na oliwie, która jest niesamowicie zdrowa, a także użyjemy chudego źródła białka, no to i tak będzie to niesamowicie fajnie zbilansowany posiłek. Kochani, to by było wszystko w dzisiejszym filmie. Dajcie koniecznie znać, który przepis spodobał Wam się najbardziej. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie po sobie komentarz, subskrypcję oraz łapkę w górę pod filmem, bo dzięki temu mój kanał może się rozwijać i docierać do nowych osób. Do usłyszenia w kolejnym filmie.